Podróżując pociągiem 120-130 lat temu, mieliśmy do wyboru nie 2, ale 4 klasy komfortu podróży. Tak podróżowalibyśmy w klasie pierwszej, a tak w klasie czwartej. Ale niezależnie od tego, w którym wagonie jesteśmy, cel naszej podróży jest jeden i właśnie do niego dotarliśmy. Znajdujemy się na dworcu kolei warszawsko-wiedeńskiej. Stąd moglibyśmy rozpocząć podróż do Hamburga, Berlina lub Wiednia. Tutaj rozpoczynają i kończą swoje podróże tysiące osób. Przechodzimy przez dworcową poczekalnię. Wychodzimy na skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. Jeszcze ostatnie spojrzenie na dworzec i ruszamy Marszałkowską. Oczywiście tramwajem konnym. Po krótkiej przejażdżce wysiadamy z tramwaju i skręcamy w lewo. Ulicą Chopina docieramy do Alei Ujazdowskich. Gdybyśmy pojawili się tutaj 110 lat temu, po prawej stronie, w miejscu dzisiejszego placu na Rozdrożu, zobaczylibyśmy drewnianą cerkiew zbudowaną dla koszerującego nieopodal pułku Leibgwardii. My jednak skierujemy się do niedawno otwartego Parku Ujazdowskiego. Park Ujazdowski służy nie tylko do spokojnego odpoczynku, ale także jako miejsce różnorakich wystaw, lunaparku i zabaw dziecięcych. Wychodzimy na Aleje Ujazdowskie i podążamy w kierunku Placu Trzech Krzyży. Kościół świętego Aleksandra zbudowany został w hołdzie carowi Aleksandrowi w pierwszej połowie XIX wieku. Tak wyglądał wylot ulicy Mokotowskiej z perspektywy kościoła. W drugiej połowie XIX wieku podjęto decyzję o całkowitej przebudowie kościoła. Oto plan przebudowy kościoła, który nigdy nie został zrealizowany. A oto zwycięski projekt Józefa Piusa Dziekońskiego. Przebudowa trwała prawie 10 lat i zakończyła się w 1895 roku. Kościół w nowej formie przetrwał do II wojny światowej.
Opuszczamy plac w kierunku północnym i docieramy do ulicy Nowy Świat. Zanim jednak dotrzemy do krakowskiego przedmieścia, zajrzymy w jedno z podwórek. A oto typowi dręczyciele podwórkowi. Gdybyśmy skręcili teraz w prawo i zeszlibyśmy ordynacką w dół, trafilibyśmy do największego cyrku w Warszawie z widownią na 3000 osób. Oto program przykładowego przedstawienia cyrkowego. Porwanie księżniczki kaukaskiej Melili przez władcę piekieł. Opowieść kaukaska w układzie na wielką, fantastyczną pantomimę w 2 częściach przez dyrektora Salomońskiego wykonana będzie przez wszystkie artystki i artystów. Jesteśmy właśnie na krakowskim przedmieściu, tuż przy pomniku Kopernika. Tak wyglądał pałac Staszica przed i po przebudowie w stylu bizantyjsko-ruskim w ostatniej dekadzie XIX wieku. Skierujmy się teraz w stronę kościoła Świętego Krzyża. Wejdźmy do środka kościoła. Z kościoła idziemy krakowskim przedmieściem, mijając po prawej stronie Cesarski Uniwersytet Warszawski z gmachem biblioteki. Ostatnie spojrzenie na południową część krakowskiego przedmieścia. Mijamy kościół świętego Jana Oblubieńca i kierujemy się w stronę odnowionego hotelu europejskiego. Teraz mamy dostępne na każdym piętrze kąpiele i telefony. Wejdźmy do hotelowej restauracji i usiądźmy przy stoliku. Zajrzyjmy do karty i zamówmy coś na wzmocnienie przed dalszym spacerem. Poprosimy ten koniak. Na koniec sprawdźmy ceny hotelowych pokoi. Gdybyśmy wyszli teraz z hotelu naprzeciwko, zobaczylibyśmy Pałac Tarnowskich. Po jego wyburzeniu pod koniec XIX wieku poszerzono ulicę Karową i zbudowano hotel Bristol. Idziemy dalej krakowskim przedmieściem, mijając Pałac Namiestnikowski, w którym mieści się siedziba warszawskiego generała gubernatora. Przed pałacem znajduje się pomnik księcia Paskiewicza, pogromcy powstania listopadowego. Docieramy do pomnika Mickiewicza i kierujemy się w stronę kościoła Świętej Anny. Mijamy m.in. Muzeum Przemysłu i Handlu oraz Resursę Obywatelską. Wchodzimy na wieżę Świętej Anny. Spójrzmy na plac zamkowy i Marienstadt. Zejdźmy na krakowskie przedmieście. Oto widok z rusztowania remontowanej kolumny Zygmunta. W czasie jej gruntownej renowacji w połowie lat 80. XIX wieku przesunięto pomnik z osi krakowskiego przedmieścia ku zachodowi. Jesteśmy teraz na placu zamkowym. Wyruszamy ulicą Senatorską w kierunku placu Teatralnego. W przewodniku po Warszawie z 1893 roku czytamy o placu teatralnym. Z dawnej Warszawy takim sercem był rynek Starego Miasta, obecnie zaś według ogólnego mniemania jest plac teatralny, który lubo nie stanowi geometrycznego środka, może być uważany za środkowy punkt ruchu miejskiego, nieunikniony dla przejścia w różne strony, gdzie tylko potrzeba załatwić najrozmaitsze interesy tak warszawiakowi, jak i podróżnemu w Warszawie bawiącemu. Wchodzimy do Teatru Wielkiego. Jesteśmy w foyer. Niedługo rozpocznie się spektakl.
Tymczasem skorzystajmy z okazji, aby zobaczyć nowoczesną maszynerię, efekt ostatniej przebudowy teatru. Życie teatralne Warszawy kwitnie. Oprócz Teatru Wielkiego Warszawa posiada szereg innych scen. Wśród nich Teatr Mały, specjalizujący się w mniejszych komediach, farsach i operetkach, oraz Teatr Letni w Ogrodzie Saskim. Ten drewniany budynek odznacza się ładną ornamentacją i lekkością. Może pomieścić ponad 1000 osób. Wejdźmy teraz do Pałacu Jabłonowskich. Od 1817 roku służy on jako magistrat. Jesteśmy właśnie na odczycie Kazimierza Władysława Wójcickiego, znanego pisarza i historyka Warszawy. Opuszczamy magistrat oraz plac teatralny. Senatorską udajemy się na plac Bankowy, mijając Pałac Prymasowski, który służy jako zarząd artyleryjski. Jesteśmy na placu Bankowym. Tu znajduje się gmach Banku Polskiego i Giełdy. Zmierzamy w kierunku Wielkiej Synagogi Warszawskiej, po drodze mijając Pałac Izby Skarbowej i Komisji Emerytalnej. Synagoga z 1877 roku jest największą świątynią żydowską w mieście. Może pomieścić ponad 2200 osób. Znajduje się tu cenna biblioteka zawierająca rzadkie druki hebrajskie oraz manuskrypty. Warszawa jest teraz największym skupiskiem Żydów na świecie. Na początku XX wieku wyprzedzi ją Nowy Jork, ale aż do II wojny światowej będzie największym miastem żydowskim w Europie. Jednak to już historia na odrębny film. Tymczasem po spacerze ulicami Warszawy poznajmy autora jej cywilizacyjnego sukcesu, prezydenta Sokratesa Starynkiewicza. Taganrog.
Miasto nad Morzem Azowskim. Tu 20 grudnia 1820 roku w rosyjskiej rodzinie szlacheckiej na świat przychodzi Sokrates Starenkiewicz. Ojciec Sokratesa, Iwan, jest dyrektorem gimnazjum i nauczycielem filologii klasycznej. Pierwszego grudnia 1875 roku Sokrates Starenkiewicz przyjeżdża do Warszawy jako 55-letni generał. Ma za sobą wieloletnią służbę wojskową oraz kilkuletnie doświadczenie administracyjne. Po objęciu urzędu prezydenta Warszawy energicznie zabiera się do pracy. Za sprawę priorytetową uznaje założenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Warszawa posiada co prawda wodociąg, lecz dostarcza on wodę złej jakości i nieregularnie. Tylko w niewielkim zakresie pokrywa potrzeby rosnącego miasta. W przewodniku po Warszawie z roku 1873 czytamy: Warszawa nie jest bynajmniej zdrowym miastem, a śmiertelność w niej daleko większa niż w wielu innych większych miastach Europy. Głównym powodem tego niepomyślnego stanu warunków zdrowia jest brak kanalizacji. W Warszawie na najgłówniejszych ulicach i placach nie trudno jest być odurzonym, cuchnącymi wyziewami ścieków lub kanałów. W kilka tygodni po objęciu urzędu Starenkiewicz nawiązuje współpracę z największym specjalistą od budowy kanalizacji i wodociągów w Europie, Williamem Lindleyem. Pracami w Warszawie pokieruje syn Williama Lindleya, również William. W umowie między magistratem Warszawy i Lindleyem czytamy: Magistrat Miasta Warszawy. Oddział budowlany. Warszawa, lipiec 1881 rok. Na podstawie zezwolenia odnośnych władz między warszawskim magistratem a angielskim inżynierem Lindleyem zawarty zostaje kontrakt na budowę kanalizacji wodociągów Warszawy. Prace rozpoczynają się od opracowania szczegółowej kartografii miasta. Warszawa nigdy jeszcze nie miała tak doskonałych map. W ciągu kilku lat powstaje niemal 3000 szkiców ulic i kwartałów w 7 różnych skalach. Dziś, dzięki nim, możemy odtworzyć przebieg i wygląd ulic, poznać zabudowę, place, parki. Budowa wodociągów i kanalizacji warszawskich rusza w październiku roku 1883. Powstaje stacja pomp przy ulicy Czerniakowskiej, filtry z wieżą ciśnień przy ulicy Koszykowej. Woda w pierwszych kranach pojawia się już po 3 latach. Na początku I wojny światowej sieć wodociągowa będzie liczyć około 320 km, a kanalizacyjna około 200 km. Budowa wodociągów i kanalizacji nie odbywa się bez problemów. W prasie pojawiają się krytyczne artykuły oraz paszkwile kwestionujące sens kosztownej inwestycji. W kasie miejskiej brakuje pieniędzy. Starenkiewicz przekonuje oponentów, pisze artykuły, zabiega o poparcie cara, wypuszcza miejskie obligacje dla sfinansowania inwestycji. Do lat 70. XIX wieku po Warszawie poruszano się pieszo. Alternatywą były drogie dorożki, nieliczne konne omnibusy, łącząca dworce kolejowe tzw. kolej konna, a zimą sanie. Z inicjatywy prezydenta magistrat zawiera umowę z Belgijskim Towarzystwem Kolei Konnych. W roku 1883 w Warszawie działa 7 linii obsługiwanych przez 80 wagonów zimowych i 50 letnich. Po 6 latach liczba linii wzrasta do 17. Dzięki działalności prezydenta zmienia się wygląd ulic, placów i parków. Kocie łby zastępują bruki z kostki drewnianej, betonowe płyty, a gdzieniegdzie już asfalt. Na Woli powstaje gazownia, która zaopatruje coraz liczniejsze miejskie latarnie gazowe. W Warszawie zaczyna się toczyć prawdziwe, nocne, wielkomiejskie życie.
Uporządkowane zostają ogrody Saski i Krasiński. Powołany z inicjatywy Starynkiewicza Społeczny Komitet Plantacyjny zakłada park ujazdowski, pilnuje, by zadrzewiano ulice i place. Warszawa pięknieje, a także się powiększa. Praga zostaje poszerzona o fragment Targówka, Szmulowiznę i Nową Pragę. Założony zostaje nowy cmentarz katolicki na polach podwarszawskiej wsi Brudno. Starynkiewicz zajmuje się problemem handlu żywnością na prymitywnych targowiskach. Stara się zmodernizować wielki targ bydła na Pradze. Przygotowuje budowę pierwszych nowoczesnych hal targowych, mirowskich. W związku z częstymi powodziami terenów położonych nad Wisłą prezydent podejmuje decyzję o pogłębieniu Wisły. Nie udaje się stworzyć nadwiślańskich bulwarów. Projekt zagospodarowania Powiśla paryskiego inżyniera wstrzymuje rosyjska biurokracja. Zablokowany zostaje również projekt budowy mostu na przedłużeniu Alei Jerozolimskiej. Starynkiewicz powołuje kolejną społeczną komisję, która zajmuje się warszawskimi szpitalami. Dzięki niej powstanie nowy szpital na Woli oraz pierwsze pogotowie ratunkowe. Starynkiewicz działa w wielu organizacjach społecznych, m.in. w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności i Towarzystwie Przeciwżebraczym. Wspiera liczne akcje charytatywne i filantropijne. Z własnej kieszeni pomaga ubogim rodzinom. Jego hojność sprawia, że mimo dużej pensji ciągle brakuje mu pieniędzy. W ciągu 17 lat rządów Starynkiewicza Warszawa nadrabia dziesięciolecia zapóźnień. Kiedy w 1892 roku składał rezygnację z urzędu, Warszawa jest już innym miastem, dynamicznym, z coraz bardziej zasobnym miejskim budżetem i wielkimi planami na przyszłość. Niektórzy widzą w Warszawie przyszłą kosmopolityczną stolicę tej części Europy. Starynkiewicz rozumiał język polski, ale nie umiał nim biegle mówić i pisać. Łączył wielką sympatię do Polski i Polaków z lojalnością w stosunku do cara. Krytykował zamienianie nazw warszawskich ulic na rosyjskie, wspierał remonty i budowy nowych kościołów katolickich, budowę pomnika Adama Mickiewicza, z własnej kieszeni finansował remont kolumny króla Zygmunta III. Jednocześnie nie aprobował krytycznego stosunku Polaków do budowy Soboru Prawosławnego w Warszawie, potępiał demonstracje ku czci Jana Kilińskiego. Sokrates Starynkiewicz umarł 23 sierpnia 1902 roku. Jego pogrzeb połączy na chwilę warszawskich Polaków i Rosjan. Na cmentarzu prawosławnym na Woli żegnały go tłumy.